Zrobimy dzisiaj pyszne kofty wołowe na grillu. Podam je w podpłomykach, też z grilla. Coś pysznego. Zróbcie takie koniecznie. Są naprawdę pycha. Składniki wypisałam Wam również w opisie pod filmem. Zaczynamy od podpłomyków. Mieszam mąkę, sól, proszek do pieczenia i olej. No i oczywiście wodę. Składniki wszystkie wypisałam Wam pod filmem. Mieszamy i wyrabiamy gładkie ciasto. Gotowe wyjmuję na deseczkę, przykrywam ściereczką i odstawiam na około 10-15 minut, żeby odpoczęło. Następnie kroję na 6 części. Z tej porcji wyjdzie mi 6 podpłomyków. Każde cieniutko rozwałkowuję, podsypując mąką. Gotowe, cieniutkie, rozwałkowane obsypuję obficie mąką z wierzchu i układam jeden obok drugiego lub nawet jeden na drugi, bo jak są obficie mąką obsypane z obu stron, to się nie posklejają. Takie placki smażę również na grillu. Możecie na patelni suchej, jeśli wolicie. Teraz mięso. Kroję jedną cebulę, taką średnią, jak najdrobniej, w kosteczkę. I dodaję do mięsa. Mięsa mam 800 gramów, jest to wołowina. Dodaję 3 takie spore ząbki czosnku. I sól do smaku, pieprz zwykły, do tego imbir mielony, słodka mielona papryka, kumin rzymski i pieprz ziołowy. Odrobina oleju i 1 łyżeczka musztardy. Mieszam wszystko i wyrabiam masę mięsną. Składniki oczywiście też wypisane macie wszystkie pod spodem pod filmem. Biorę w dłonie porcję mięsa, formuję podłużny kotlecik, taką koftę i wbijam do środka patyk od szaszłyka. I robię tak kolejno z wszystkimi. Starajcie się, żeby nie były za grube, tylko bardziej podłużne. Rozgrzałam już mocno mój grill i układam na nim wszystkie kotlety. Będę smażyć z kilku stron, myślę, że tak z 2-3 na pewno. Będę obracała po kilku minutach. Wszystko zależy od tego, jak mocno rozgrzanego grilla macie. Nie przeciągajcie czasu za bardzo. W międzyczasie mogę położyć sobie już podpłomyki. Podpłomyków nie smażę za długo. Możecie posmarować jeszcze kotlety odrobinę olejem dookoła, żeby nie przywierały za mocno. Po kilku minutach obracamy na drugą stronę. Ja smażę moje kotlety nie za długo, bo lubię, jak są lekko różowe w środku. Wtedy są bardzo soczyste. A z wołowiną nie musicie się martwić, może być lekko niedosmażone nawet w środku, bo i tak będzie pyszne. Lepiej nie dosmażyć niż przeciągnąć, bo będą za suche. Chlebki już mamy gotowe. Jeszcze chwilę i będą również gotowe nasze kofty. Gotowe chlebki nakryjcie ściereczką, żeby nie obsychały i nie robiły się twarde. Jeszcze chwila i gotowe. Oczywiście dla moich niejadków smażę również kurczaka. No i moje kotlety są już przepyszne. Pachną, skwierczą i będzie pysznie.
możemy składać w całość. Biorę takiego podpłomyka. On może się delikatnie przełamać w środku, ale to w niczym nie przeszkadza. Smaruję go zwykłym sosem czosnkowym z odrobiny jogurtu, majonezu i czosnku. Układam dowolne warzywa na chlebku, jakie lubicie. I do tego usmażony kotlecik wołowy, szaszłyczek, można go różnie nazwać. Kładę mięso i wyciągam patyczek ze środka. No i jeszcze odrobina sosu na wierzch. Swój sos zrobiłam z czosnkiem granulowanym bez świeżego, żeby nie był za intensywny w smaku. Chyba dodam sobie jeszcze trochę warzyw, żeby było bardziej kolorowo. Oczywiście ilość dowolna. Możecie dać, możecie w ogóle nie dawać. Ja jednak lubię sporo warzyw. I letni obiad w ogrodzie gotowy.